Jako prezes Fundacji PlanDaltoński.pl zostałam poproszona do napisania bajki do projektu Bajkowisko Mosty Przyjaźni, Braterstwa i Odrobiny Magii, który został poprowadzony przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pod skrzydłami Pawła Zapeńskiego. Dzisiaj chciałabym przeczytać swoją bajkę i zachęcić Was wszystkich do pobrania wszystkich bajek, jakie znalazły się w tej książce pod redakcją pani profesor Mirosławy Nowak-Dzimianowicz. A więc słuchajcie. Bajka o tej, którą pokochały dzieci i obrazili się na nią dorośli. Nikt nie wiedział, skąd pochodzi, ani kto ją do nas zaprosił. Po prostu powstała z potrzeby ludzkich serc. Gdziekolwiek się zjawiła i przystanęła na dłużej, ludzie stawali się uśmiechnięci i milsi dla siebie. Często towarzyszyła jej muzyka, taniec i fantazja. Dorośli udawali, że jej nie znają, a nawet rzucali w jej stronę poniżające słowa. Odejdź, przeszkadzasz nam w pracy i nauce. Mogłabyś się zająć w końcu czymś pożytecznym. Życie to przecież nie. Jesteś tylko dla dzieci, wykrzykiwali inni. Dorośli muszą być poważni i zająć się trudami życia, odezwał się ktoś ze starszyzny. W przeciwieństwie do dorosłych, dzieci ją uwielbiały i często zapraszały do swoich konstrukcji z klocków, gry w berka czy nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami. Kiedy tylko była wśród dzieci, panował uśmiech, beztroska, relaks, chęć do życia, a nawet możliwość stania się kimś, o kim się marzyło. I tak, za pomocą prześcieradła, opaski na czoło i drewnianej łyżki powstawał rycerz. To dzięki niej zwykła szczotka na długim kiju zamieniała się w jurnego rumaka. Dorośli z początku przyglądali się jej i tym, z którymi przychodziła, a byli to taniec, muzyka i fantazja. Z czasem zaczęła im ona przeszkadzać nawet w świecie dzieci. Dlatego postanowili wprowadzić na nią limity i okrzyknąć jako niebezpieczną. Z początku byli tacy dorośli, którzy nie dowierzali w to, co o niej mówią. Nawet dzieci wychodziły na podwórka, w przedszkolach poznawanie świata następowało przez spacery i edukacyjne zachwyty, a w szkole gościła w licznych projektach zespołowych. Z czasem Instytut Wiedzy Prawdziwej zakazał takich praktyk na rzecz jednorodnych podręczników, obcowania z telefonem, komputerem oraz licznych klasówek. Teraz dorośli byli szczęśliwi. Była cisza i porządek. Nie słychać już było śmiechów i cichego szmeru rozmów opustoszały podwórka, a wiedza została zamknięta w testach. Są jednak takie miejsca, w których ona przetrwała i pomagają jej nie tylko dzieci, ale i dorośli. Zastanów się, czy wiesz, o kim jest ta bajka. I czy jest ona w twoim świecie? W jakiej formie lubisz ją najbardziej? Bohaterem bajki była zabawa. Moja ulubiona to taniec. A jaka jest twoja? Zapraszam jeszcze raz serdecznie do zapoznania się ze wszystkimi bajkami niesamowitych autorów, zamkniętych w książce Bajkowisko. I ja się cieszę, specjalnie poświęciłam swoją bajkę zabawie, bo we wszystkich naszych placówkach przedszkolnych i szkolnych zabawa ma się bardzo dobrze. Dbajcie o tą zabawę. Pozdrawiam, Anna Sowińska.